Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, na co dziś uważać. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do polubienia i obserwowania naszego konta nowego na Instagramie, gdzie pokazuję, co robi i jak zachowuje się Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, na co dziś uważać. Przed nami fascynująca końcówka tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza, więc wydarzenia, które teraz się dzieją, mogą być interesujące i mogą w pewien sposób burzyć pewne założenia i koncepcje, które wcześniej obserwowaliśmy na rynkach finansowych. Możemy obserwować cały czas strojenie okienek na drugie półrocze, możemy być świadkami dyskontowania danych makroekonomicznych oraz także tego, jak generalnie rynek będzie się pozycjonował, co może się wydarzyć w sferze makro w drugiej połowie tego roku. A pierwszy wykres pokazuje, jak teraz widzimy, że stopy procentowe w skali globalnej idą w górę, natomiast dno światowej gospodarki miało być według rynku ustanowione na przełomie grudnia i stycznia poprzedniego i tego roku. Natomiast teraz rozgrywane jest także to, czy będzie kolejna fala spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w Europie. I to na Europie będziemy się koncentrować podczas dzisiejszego dnia i moim zdaniem Europa oraz Stany Zjednoczone mogą dzisiaj dać rynkowi impuls ku temu, żeby wygenerować dodatkowe sygnały, podwyższoną zmienność już w tych ostatnich godzinach pierwszego półrocza, drugiego kwartału i końca miesiąca. A dlaczego? Poznamy dzisiaj dane o inflacji dla Niemiec. Prognozy mówią, że ma być to więcej niż było to w maju i to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Poznamy także dane o inflacji dla Hiszpanii i w tym wypadku procesy desinflacyjne mają cały czas postępować, ale poznamy także super istotne, coraz bardziej istotne dane dotyczące sytuacji na amerykańskim rynku pracy, która wyraźnie się pogarsza. Dlatego też rośnie bardzo silnie znaczenie danych o tych cotygodniowych wnioskach o zasiłek, które poznamy o godzinie 14:30. Każdy odczyt powyżej poziomu 250 tysięcy, a jak widzimy, wszyscy już teraz prognozują odczyty powyżej 250 tysięcy, będą oznaczały kłopoty amerykańskiej gospodarki i coś negatywnego, coś nowego, co się zaczęło dziać przede wszystkim w czerwcu, takie negatywne pogorszenie. Dlatego też jeżeli dane potwierdzą złą kondycję amerykańskiej gospodarki, pogarszającą się sytuację na rynku pracy, rynek może zacząć to dyskontować, ponieważ wcześniej nie było to uwzględniane w cenach. Plus przypominam, że mamy także pogarszającą się sytuację na amerykańskim rynku nieruchomości. Dlatego też te dwa zjawiska, które nie były wcześniej uwzględnione w wycenach spółek, mogą wkrótce doprowadzić do większej aktywności i zmienności, do pozbywania się ryzyka, tak by sprawdzić, czy te spowolnienie gospodarcze jest nawrotem do generalnej bessy, do dyskontowania już recesji w światowej gospodarce, czy też będą tylko chwilowym impulsem, ponieważ giełda będzie musiała odpowiadać sobie na pytanie, czy faktycznie spowolnienie gospodarcze i recesja jest już uwzględnione w cenach, było już zdyskontowane w 2022 roku, czy też jednak takie spowolnienie trzeba uwzględniać w cenach, ponieważ nie zostało one wcześniej uwzględnione. Poznamy dzisiaj także dane o PKB, jednak to jest ostateczna weryfikacja danych o PKB za pierwszy kwartał, więc nie będą one miały te dane większego znaczenia, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pogarszającą się relatywnie sytuację w Europie, ponieważ te załamanie na wskaźnikach PMI, na wskaźnikach IFO, które w poprzednich dniach obserwowaliśmy, sygnalizuje nam tutaj właśnie, że coś negatywnego dzieje się w czerwcu w europejskiej gospodarce. Stąd też moim zdaniem relatywnie gorsze zachowanie indeksów giełdowych w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Też publikuję ten ciekawy wykres pokazujący, jak od samego początku czerwca gorzej relatywnie zachowuje się DAX niż indeksy giełdowe na Wall Street. I według tutaj Bloomberga, według tego raportu, który znalazłem, warto obserwować teraz, jakie będzie przesunięcie i negatywne zaskoczenie
wynikające ze zmiany dynamiki wzrostu podaży pieniądza M1 i ta dynamika, która jest teraz na generalnie bardzo niskich, ujemnych, bardzo głębokich, ujemnych wartościach, ma wkrótce przynieść pogorszenie danych makroekonomicznych i faktycznie doprowadzić do tego, że coś negatywnego stanie się z europejską gospodarką. Dlatego też moim zdaniem warto zwracać teraz szczególnie baczną uwagę na te dane z Europy. No i pytanie jest też takie, czy rynek akcyjny czegoś już nie przeczuwa, co może się wkrótce wydarzyć w europejskiej gospodarce, a co będzie wynikało z tego, że stopy procentowe nagle w strefie euro podskoczyły do poziomów, które przez bardzo wielu już uczestników rynku w ogóle nie były przez nich obserwowane. Stopy procentowe na poziomie 2,5-3% przez coraz większą grupę inwestorów, uczestników rynku nigdy nie były obserwowane w ich życiu inwestora, ich życiu tradera. Dlatego też takie zjawisko powinno przenieść się na sferę realną i te dane mogą sygnalizować nam, że właśnie tak się stanie. Dlatego bądźmy wyczuleni przede wszystkim na informacje z Europy, ze strefy euro i czy tutaj nie pojawi się jakiś problem. No i właśnie te dane bardzo ładnie widać kiedy będziemy zestawiać ze sobą dynamikę wzrostu podaży pieniądza M1 z dynamiką wzrostu produkcji przemysłowej w ujęciu także rok do roku i ona także będzie nam tutaj sygnalizowała, że możliwe jest dalsze spowolnienie tempa wzrostu przemysłu, produkcji przemysłowej w strefie euro, czyli pogorszenie generalnie koniunktury w strefie euro. Dlatego też moim zdaniem rośnie ryzyko, że to właśnie generatorem ryzyka dla całej światowej gospodarki będzie coś, co się wkrótce wydarzy w strefie euro. Być może będą to problemy z bankami, być może będą to problemy na rynku nieruchomości, zobaczymy, ale wyraźnie giełda w Europie zaczyna zachowywać się gorzej niż w Stanach Zjednoczonych, a to może zwiastować, że ktoś już coś wie i bardziej pozbywa się tych walorów z Europy niż tych ze Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze jeden czynnik ryzyka jest związany z tym, co się teraz dzieje na rynkach emerging markets, ponieważ jak zaczniemy analizować sytuację w Azji, to obserwujemy w pierwszej kolejności, że takie giełdy jak Japonia idą dalej w górę, ale chińskie indeksy giełdowe znowu zaczęły mocno spadać i mamy także słabość giełdy w Korei, czyli rynki takie rozwijające się cały czas tracą na wartości i moim zdaniem to jest zła wiadomość dla giełdy papierów wartościowych w naszym kraju, ponieważ jak zobaczymy teraz, co się dzieje na polskich aktywach, to także obserwujemy od kilku dni, od kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin, że coś negatywnego, dziwnego dzieje się na rynku złotego, tak jakby jakiś podmiot z zagranicy, zwłaszcza amerykański, zaczął realizować zyski z polskich akcji, no i pozbywać się złotego, stąd też takie osłabienie krajowej waluty, bardzo wyraźnie skorelowane ze słabością giełdy, czyli tutaj w tym wypadku reprezentowanej przez indeks WIG20 i dzieje się to przede wszystkim podczas sesji amerykańskiej, dlatego też moim zdaniem wniosek jest taki, że jakieś kapitały z Wall Street teraz realizują zyski z inwestowania w akcje i starają się wydobyć z polskich aktywów. Natomiast nie widać takiej reakcji na polskich obligacjach, dlatego też moim zdaniem przede wszystkim jest to związane z ryzykiem, dlatego też tak uczulam na to, co się dzieje teraz na ryzyku, ponieważ jak zobaczymy wkrótce, to właśnie ryzyko jest szczególnie teraz, jak to się mówi w naszym żargonie, sypane. Natomiast jeszcze wracając do indeksu WIG20, do czasu utrzymania nad poziomem 2000 punktów, który tutaj przez analizę techniczną bardzo ładnie jest wskazywany jako ważne wsparcie, to tutaj te scenariusze prowzrostowe są jednak faworyzowane i dopiero złamanie tego psychologicznego poziomu pozwoli także bardziej realnie myśleć o jakiejś głębszej korekcie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ale do tych zjawisk, które związane są z oczekiwaniem na wyprzedaż ryzyka, dołączył wczoraj amerykański dolar i moim zdaniem spadek poniżej poziomu 1,09 to jest sygnał, że także kapitały na całym świecie zaczynają wracać do amerykańskiego dolara i pytanie jest takie, czy wkrótce czasem nie przeżyjemy jakiegoś impulsu, który
znowu umocni amerykańskiego dolara. Natomiast ten poziom 1,09 cały czas jest w grze, pełni rolę punktu odniesienia i dla mnie też dodatkowo te ostatnie minima z ostatnich godzin w rejonie 1,0840 są dodatkowym punktem, którego przełamanie jest większe prawdopodobieństwo jakiejś korekty na rzecz pozbywania się ryzyka, czyli na rzecz amerykańskiego dolara. W sytuacjach kryzysowych inwestorzy wracają do amerykańskiego dolara, szukają bezpiecznej przystani w amerykańskich obligacjach, we franku szwajcarskim, być może w jenie. I teraz o jenie troszeczkę, ponieważ obserwujemy cały czas dynamiczne wzrosty. Widzimy, że para euro do jena jest na poziomach już tutaj najwyższych od 15 lat. Przebiła swoje poziomy maksymalne sprzed 10 lat. Tendencja wzrostowa jest absolutnie obserwowana. No i jaki jest główny powód tego, co się dzieje na jenie? To jest właśnie ta dywergencja, ten dysparytet, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Dlatego też ja tak sugeruję, jeżeli inwestujemy, spekulujemy na parach związanych z jenem, obserwowanie równolegle amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności zaczną spadać amerykańskich papierów, to momentalnie zacznie się powrót i dynamiczna fala umocnienia jena japońskiego. Dlatego też w sytuacji, kiedy faktycznie doszłoby do jakichś perturbacji na rzecz ryzyka i ryzyko na całym świecie zaczęłoby być sprzedawane, czyli indeksy giełdowe zaczęłyby spadać, zwłaszcza rynków emerging markets, surowce zaczęłyby tanieć, mielibyśmy do czynienia z presją na amerykańskiego dolara i rentowności zaczęłyby spadać amerykańskich papierów, to także powinien dołączyć do tego jen, który powinien być bardzo dynamicznie kupowany, dlatego też mógłby temu też pomóc Bank Japonii, ponieważ jak widzimy w sytuacji takich odchyleń na takich poziomach bardzo często w historii bądź też takie poziomy prowokowały Bank Japonii do przeprowadzania interwencji na rzecz umocnienia jena japońskiego i ten wykres tutaj bardzo ładnie pokazuje na skali czasu, kiedy były interwencje i jakie były jej wartości, więc bądźmy przygotowani, że w sytuacji, kiedy ryzyko byłoby sprzedawane i to bardzo dynamicznie, to Bank Japonii mógłby dodatkowo przyspieszyć tendencję na rzecz umocnienia jena japońskiego i przeprowadzić następną interwencję. Widać to bardzo wyraźnie. Dla wielbicieli fal Elliota znalazłem raport, gdzie takie fale zostały naniesione na parę funt do dolara, czyli na popularnym kablu. No i warto także zwrócić uwagę, że wyprzedawane jest ryzyko względem walut z antypodów. W tym wypadku Nowa Zelandia bardzo mocno traci na wartości i widać to na tym wykresie. Jako że ryzyko operuje także na surowcach, więc moim zdaniem uzasadnione jest twierdzenie, że w tym wypadku cena złota ma presję na rzecz pogłębienia tendencji spadkowej i jeżeli w tym wypadku przebijemy dodatkowo poziom $1900, to uruchomić się powinny stop lossy i taka dynamika przyspieszająca tendencję spadkową powinna się pojawić. Wczoraj pokazywałem raporty pokazujące korelację między złotem a amerykańskim dolarem, złotem a rentownościami amerykańskich obligacji i z tego wynikało, że w sytuacji, kiedy te rentowności są na takich poziomach, na których teraz jesteśmy, ale amerykański dolar się umacnia, to jest szansa na kontynuację tendencji na rzecz spadku ceny złota. Natomiast w sytuacji, kiedy rentowności zaczęłyby dynamicznie spadać, to takie odwrócenie tendencji spadkowej na złocie może być obserwowane. Dlatego też moim zdaniem poziom $1900 pełni rolę punktu odniesienia oraz także 1930. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, jak będą się zachowały ceny złota względem tych poziomów, a w długoterminowej perspektywie widzimy, że cały czas trwa konsolidacja, taki horyzont cenowy z 8 symetrii w okolicach $1800. Raz cena jest wyżej, raz jest niżej. Bloomberg wychwytuje, że ten poziom jest interesujący dla inwestorów długoterminowych właśnie jako oś symetrii horyzontu cenowego. I tą słabość ryzyka widać także na rynku miedzi, dlatego też jeżeli dzisiaj miedź będzie dalej spadać,
to będzie to zachęta do tego, żeby jednak zacząć wierzyć bardziej mocniej w to, że to ryzyko znowu będzie sprzedawane. Dlatego też, jeżeli będziemy obserwować spadki ceny miedzi, negatywne zjawiska na przykład na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, no to i będziemy obserwować dalej osłabienie krajowej waluty, to taka teza o tym, że rynek czegoś się boi, będzie bardziej uzasadniona i może dodatkowo napędzić tą presję przeciwko walutom, przeciwko ryzyku na całym świecie. No i to, co teraz jest także bardzo interesujące, specyficzne na rynku surowcowym, to kolejna próba wywołania wzrostowego podbicia na cenie ropy naftowej. No wczoraj znowu pojawił się popyt, który zaczął bronić tego ważnego wsparcia w rejonie $67, natomiast nie udało się wrócić nad poziom $70, więc cały czas średnioterminowa perspektywa sprzyja spadkom ceny ropy naftowej, ale gdyby się okazało jednak, że poziom $70 jest pokonywany, no to w takiej sytuacji ropa naftowa może oddalić perspektywę prospadkową, natomiast widzimy konsekwentną sekwencję coraz niższych kolejnych górek i w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo, że prędzej czy później dojdzie do wybicia dołem i przebicia tych ważnych wsparć w rejonie $65-67. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega ważna roczna linia średnia krocząca, która dla inwestorów ma ogromne znaczenie. I teraz te amerykańskie obligacje, widzimy, że ta konsolidacja cały czas trwa, tutaj na razie niewiele się dzieje, no i w tym wypadku wystarczy czekać na pokonanie albo najbliższych oporów, albo najbliższych wsparć, żeby zrozumieć, co się dalej dzieje. Natomiast jeżeli ryzyko także na giełdzie w Stanach Zjednoczonych będzie sprzedawane, to powinno dojść równolegle do wyraźnych spadków rentowności amerykańskich obligacji i na to też będę zwracać uwagę. A giełda na Wall Street jednak żyje cały czas swoim własnym życiem, tutaj presja na wzrosty występuje, natomiast słabość europejskiej giełdy, jak już powiedziałem, cały czas jest dobrze widoczna. Zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy, plus patrzmy także na Bitcoina, który teoretycznie powinien dołączyć na fali wyprzedaży ryzyka do spadków, natomiast on także żyje w tym swoim własnym życiem, lokalną specyfiką. No i moim zdaniem do czasu utrzymania nad poziomem $30,000 jednak faworyzowane są scenariusze bardziej prowzrostowe i to nawet w krótkim terminie niż prospadkowe. Jednak należy być przygotowanym na to, że za każdym razem, kiedy ryzyko bardzo mocno jest sprzedawane na giełdach, to Bitcoin także ma potencjał ku temu, żeby spadać. Dlatego też trzeba być niezwykle ostrożnym, bo sytuacja jest tutaj bardzo dynamiczna, ale lokalna specyfika może sprawić, że Bitcoin jednak będzie się zachowywał odwrotnie, odmiennie od tego, co dzieje się na rynkach ryzyka na całym świecie, a żeby to prawdopodobieństwo zwiększyć powyżej 50%, należy w takiej sytuacji używać analizy technicznej, która tutaj daje nam jednoznaczne i bardzo proste wskazania. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam także do tego, żeby polubić i obserwować nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Jeszcze raz dziękuję za odsłuchanie tego materiału, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.